Możliwość pracy zdalnej traktowana jest przez większość pracowników call center jako standard. Podczas rekrutacji zazwyczaj pada pytanie, a czy można zdalnie? Ale czy dla pracodawcy też jest to takie wygodne? Nazywam się Alicja Rasmus i witam Was na kanale Biznes na Słuchawkach. W dzisiejszym odcinku opowiem o zaletach i wyzwaniach związanych z home office na słuchawce oraz przedstawię 4 kroki, które trzeba wykonać, aby praca zdalna miała ręce i nogi. Zacznijmy od tego, dlaczego warto zbudować zespół call center zdalny. Z perspektywy właściciela numerem 1 będzie argument oszczędność kosztów. Nie będę ukrywać, że faktycznie takie rozwiązanie pozwala na znaczącą redukcję kosztów operacyjnych, takich jak wynajem powierzchni biurowej czy mediów. Według badań firmy Global Workplace Analytics firma może zaoszczędzić średnio $11 000 rocznie na każdym pracowniku zdalnym. Praca zdalna często wiąże się ze wzrostem efektywności i produktywności konsultantów telefonicznych. Brak konieczności dojazdów do biura, a także elastyczność w organizacji czasu pracy pozytywnie wpływają na skoncentrowanie się na zadaniach i ich efektywne wykonanie. Według badań firmy Airtasker pracownicy zdalni spędzają o 10 minut mniej czasu na bezproduktywnych czynnościach niż pracownicy biurowi. Z perspektywy HR ważnym aspektem jest poszerzenie zasięgu rekrutacji i zatrzymania talentów. Zbudowanie zespołu call center zdalnie umożliwia poszukiwanie i zatrudnianie konsultantów telefonicznych z dowolnego miejsca na świecie bez ograniczeń geograficznych. To otwiera drzwi do zatrudniania wykwalifikowanych, zmotywowanych i lojalnych pracowników, którzy mogą wnosić wartość do firmy. Według badań firmy Buffer 99% pracowników zdalnych chce kontynuować ten sposób pracy przez resztę swojej kariery. Praca zdalna daje konsultantom telefonicznym możliwość lepszego pogodzenia życia zawodowego i prywatnego, a także większej autonomii i swobody w wykonywaniu obowiązków. To z kolei przekłada się na poprawę jakości życia i satysfakcji z pracy. Według badań firmy All Labs pracownicy zdalni są o 22% szczęśliwsi niż pracownicy biurowi. Jakie są zatem wyzwania pracy zdalnej dla zespołu call center? Budując zespół, który ma pracować zdalnie, musisz sprostać wyzwaniom charakterystycznym dla tego typu modelu zatrudnienia. Praca zdalna może utrudnić komunikację i współpracę między pracownikami, co może wpływać na jakość pracy, efektywność i atmosferę w zespole. Pracownicy mogą czuć się odizolowani, pomijani lub niedocenieni. Dlatego ważne jest, aby zapewnić regularną i efektywną komunikację, najlepiej wykorzystując w tym celu jedno narzędzie, które umożliwia zarówno stworzenie czatu grupowego, jak również przesyłanie wiadomości poprzez poszczególnych członków zespołu. Dzień dobrze jest zaczynać wspólną konferencją z zespołem, podczas której omówi się najważniejsze kwestie. Staraj się organizować regularne spotkania, szkolenia, warsztaty czy nawet integracje, które pomogą w budowaniu relacji i wymianie informacji. Dobrym pomysłem jest wygospodarowanie kwadransa w każdym tygodniu pracy zdalnej na prostą grę integracyjną, taką jak na przykład kalambury online. Pracownicy mogą mieć trudności z samodzielnym zarządzaniem swoją pracą, planowaniem, organizacją, motywacją czy rozwiązywaniem problemów. Dlatego ważne jest, aby ustalić jasne cele, oczekiwania, standardy i zasady pracy zdalnej, które będą monitorowane i oceniane. Pracownicy muszą otrzymywać odpowiednie wsparcie i feedback, a także uczestniczyć w coachingu, mentoringu czy szkoleniach na takich samych zasadach, jak gdyby pracowali stacjonarnie. Ponadto warto jest raz na jakiś czas zaprosić pracowników do firmy, aby mogli odbyć tradycyjny retrening. Praca zdalna wymaga standardów, które umożliwiają sprawne i bezpieczne wykonywanie pracy. Pracownicy, którzy decydują się podjąć współpracę w tej formie, muszą dysponować niezawodnym i szybkim dostępem do internetu, sprawnym sprzętem komputerowym, oprogramowaniem oraz słuchawkami z mikrofonem. Dobrym pomysłem jest zapewnienie konsultantowi internetu mobilnego oraz wyposażenie go w skonfigurowany przez dział IT sprzęt. Laptopy mogą być wysłane kurierem, ale warto w miarę możliwości zaprosić konsultantów do biura po odbiór sprzętu. Mają oni wtedy możliwość zobaczenia organizacji od środka przed rozpoczęciem pracy. Aby współpraca przebiegała sprawnie, konsultant musi mieć także szybki dostęp do wsparcia technicznego.
firmowy dział IT powinien być przygotowany na zwiększoną liczbę zapytań ze strony pracowników, którzy wykonują swoje zadania z domowego zacisza. Trzeba pamiętać także, że pracownik musi podjąć pewien trud i znaleźć odpowiednie miejsce do wykonywania pracy zdalnej. Najlepiej, aby było ono ciche i pozwalało się skupić na zadaniu. Jak zbudować taki zespół? Przed wprowadzeniem pracy zdalnej musisz określić, jaki jest cel i strategia tego rozwiązania. Opracuj plan i harmonogram pracy zdalnej, uwzględniając aspekty techniczne, organizacyjne, finansowe i prawne. Pomoże Ci w tym odpowiedź na poniższe pytania. Dlaczego chcesz wprowadzić pracę zdalną? Jakie korzyści przyniesie praca zdalna Twojej organizacji? Jakie są koszty tego rozwiązania? Jakie są oczekiwania i potrzeby pracowników? Jakie są cele i wskaźniki sukcesu pracy zdalnej? Jak będziesz mierzyć i oceniać efektywność pracy zdalnej? I czy Twój klient może mieć zastrzeżenia do pracy zdalnej? Aby umożliwić pracę zdalną, musisz zapewnić odpowiednią infrastrukturę i zasoby, które umożliwią sprawne i bezpieczne wykonywanie pracy. Pamiętaj przy tym o zasadach RODO i bezpieczeństwie przetwarzania danych osobowych. Konsultant powinien pracować na wewnętrznych systemach o odpowiednich poziomach zabezpieczeń. Aby zapobiec wyciekowi danych, warto jest wyposażyć pracowników w służbowe laptopy. Warto zrobić taką inwestycję, aby nie ryzykować utraty zaufania partnerów biznesowych w sytuacji, gdy konsultant korzystający z prywatnego sprzętu doprowadzi swoją nieuwagą do wycieku danych wrażliwych. Kandydaci na pracowników muszą być odpowiedni do tej formy pracy. Poza standardowymi umiejętnościami pożądanymi u konsultanta, zwracaj uwagę także na to, czy kandydat jest samodzielny, odpowiedzialny, potrafi zachować samodyscyplinę. Dobrym pomysłem jest zorganizowanie szkolenia w formie stacjonarnej. Członkowie zespołu będą mogli poznać siebie nawzajem oraz swojego przełożonego, co zaowocuje w przyszłości większym zaangażowaniem w codzienne funkcjonowanie grupy. Ponadto szkolenia stacjonarne umożliwiają trenerom lepszą kontrolę nad procesem zdobywania wiedzy. Szkoleniowiec widzi, na które elementy powinien kłaść większy akcent, a które zostały dobrze przyswojone przez zespół. Jeśli nauka ma trwać więcej niż jeden dzień, a część przyszłych pracowników dojeżdża z miejscowości znajdujących się poza województwem, w którym mieści się Twoja firma, warto rozważyć zakwaterowanie nowych członków zespołu w hotelach na czas szkolenia. To inwestycja, która z całą pewnością się zwróci w codziennej pracy nowych konsultantów. Aby utrzymywać wysoką jakość pracy, efektywność i atmosferę w zdalnym zespole call center, musisz utrzymywać regularną i efektywną komunikację ze swoimi pracownikami. Wykorzystuj do tego różne kanały i narzędzia, takie jak telefon, e-mail, komunikatory czy media społecznościowe. Dobrym pomysłem jest przeniesienie komunikacji na wewnętrzny portal pracowniczy. Będziesz miał dzięki temu pewność, że przekazywane przez zespół informacje nie dostaną się w niepowołane ręce. Podsumowując, praca zdalna, jeśli jest wprowadzona z zachowaniem odpowiednich reguł i według przemyślanego planu, może przynieść wiele korzyści pracodawcy oraz pracownikom. Jeśli planujesz outsourcing obsługi klienta, sprawdź, czy Twój partner biznesowy oferuje swoim konsultantom możliwość pracy zdalnej, a jeżeli tak, to na jakich warunkach. W naszej organizacji, aby móc pracować z domu, konsultant musi pokazać, że będzie umiał poradzić sobie z wykonywaniem zadań bez ciągłego nadzoru ze strony koordynatora projektu. Dzięki analizie wyników każdego pracownika mamy pewność, że praca zdalna przynosi korzyści zarówno pracownikowi, jak i firmie. Dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękujemy, że oglądasz nasze filmy. Biznes na słuchawkach to kanał tworzony przez ekipę Media System, firmę, która na co dzień zajmuje się outsourcingiem usług call center. Jeśli potrzebujesz pomocy w prowadzeniu obsługi klienta, zajrzyj na stronę www.mediasystem.pl i skontaktuj się z nami.